To jest projekt numer 70, który lata temu pokazałem wam na moim kanale i miał być to podmiejski domek w Minecraft z taką lekką nutą nowoczesności. Trochę czasu minęło, więc pora go przerobić na coś naprawdę kozackiego z lekko odświeżoną szatą, ale bez dużej rewolucji. Niemniej miejsca będzie więcej, domek będzie nowocześniejszy i całość będzie wyglądała naprawdę petarda. Teraz wyświetlają wam się wymiary potrzebne do zbudowania tego projektu, teraz z kolei wyświetlają wam się materiały potrzebne do zrealizowania tego projektu, a ja jestem Patryk i pokażę wam, jak zbudować ten projekt. Więc bez dłuższego przedłużania zaczynamy! Widzu, jeżeli chodzi o wejście, znajduje się ono tutaj i pamiętajcie, że wszystkie wymiary jak zawsze podaję odtąd dotąd, później odtąd dotąd i tak dalej. Na początku to podnosimy sobie na wysokość 3 kratek. Teraz bierzemy sobie biały beton i z tego białego betonu możemy od razu sobie, drodzy widzowie, zrobić taką oto obramówkę. Tutaj w ten sposób, żeby to już nam ładnie, pięknie wyglądało. Zaraz będziemy sobie oczywiście tutaj robili jeszcze, właśnie, tak jak tutaj mamy miejsce na okno, tutaj również mamy miejsce na okno, tutaj, no właśnie, tutaj również będziemy mieli miejsce na okno, jeżeli się nie mylę, to w tym miejscu, natomiast tutaj będziemy mieli na 3 coś takiego, jeżeli chodzi o takie okna od zera, nie? No i dobra, to lecimy z kolejną warstwą, czyli podnosimy, może od razu podnieśmy sobie to, wiecie co, na wysokość 3 kratek wszystko, żeby już nie marnować na to czasu, to podniesiemy sobie wszystko na wysokość 3 kratek i zaraz będziemy sobie wycinali okna i tak dalej w różnych miejscach. Najwięcej będziemy mieli wycinania właśnie tutaj z tyłu i z prawej strony, z lewej strony, przepraszam, budynku, czyli właśnie z tej, którą teraz buduję tą ścianę, to tutaj będziemy mieli trochę wycinania, więc sobie to zaraz zrobimy. Ok, jesteśmy tutaj w tym miejscu i teraz może od wewnątrz będzie prościej nam to wyciąć, ponieważ tutaj robimy jeden odstępu, wycinamy na 2, z tej strony robimy jeden odstępu, wycinamy na 2, tu na środku zostaje 3, z kolei tutaj robimy na 2, raz, 2, 3 i z tej strony podlatujemy również raz, 2, 3 i tutaj, drodzy widzowie, budujemy sobie ścianę, która idzie dotąd. W taki sposób, tu możemy nawet o jeden sobie wyciągnąć tą ścianę i ona będzie szła dokładnie w taki sposób. To będzie taka ściana odgradzająca nam nasze tutaj rzeczy. No i tu będziemy mieli wejście oczywiście do garażu. Wygląda to w taki oto sposób. I teraz możemy sobie pójść dalej. Tu oczywiście będziemy sobie robili nic innego jak wejście do góry. No i teraz w zależności od tego, jak chcecie to zrobić, możecie to zrobić tak, że zrobimy sobie tutaj w ten sposób, no i tu będzie ciach, 3. kratka i tutaj będziemy mieli sobie to wejście, natomiast tutaj już będziemy mogli sobie to zabudować, bo tu będzie nic innego jak oczywiście nasze, no może nie tutaj, tutaj będziemy mieli naszą podłogę, natomiast teraz podnosimy jeszcze tutaj o 4. kratkę, zanim pójdziemy dalej, nie? No i tą 4. kratkę oczywiście sobie tutaj ładnie, pięknie przeciągamy w taki sposób. No dobra, może nie tu, ale tutaj na pewno. No i tu będziemy mieli tak, że mamy tą 3. kratkę, tu dajemy 1, tu dajemy sobie 1, no i tu dalej oczywiście możemy sobie to ładnie, pięknie zamknąć w ten sposób, no i tu oczywiście dookoła dalej też przeciągamy sobie na wysokości 4. kratki w taki sposób, żeby nam się to wszystko ładnie połączyło. No i od razu, jeżeli już tu jesteśmy, to możemy sobie z filarów zbudować wjazd do naszego garażu w taki oto sposób, żeby nam już się wszystko ładnie, pięknie zgadzało. Skoro to już mamy, no to idąc dalej, oczywiście tutaj wstawiamy sobie szyby. Ja wstawiłem czarne, możecie wstawić jakiekolwiek inne chcecie. Jeżeli chcecie mieć tutaj jaśniej, to oczywiście wstawcie sobie przeźroczyste, żeby wam to dawało trochę więcej światła. Jak najbardziej. Jestem nawet za, a nawet przeciw. Tu oczywiście sobie podmieniamy to dalej na biały beton. Wszystkie te nasze zarysy, które gdzieś tam sobie mieliśmy, tutaj również sobie możemy to podnieść. W taki sposób wejście mamy w zasadzie zrobione. Jeżeli chodzi o podłogę, podłoga wszędzie, jeżeli chodzi o wewnątrz, będzie ze świerkowych desek. Ja sobie zrobię na końcu, żeby już tutaj wam nie przeciągać, natomiast wejście robimy sobie z ciemnodębowych drzwi i tutaj również z ciemnodębowych drzwi, tylko tutaj może od razu podmienię, żeby później tego nie rozwalać. W taki sposób, tudzież możecie zrobić również od wewnątrz, jak najbardziej będzie to git. Tu możemy oczywiście sobie to zabudować. I tutaj już tak naprawdę, jeżeli chodzi o górę, no to już musimy w zasadzie zabudować, jeżeli chcemy sobie tu później budować kolejne pięterko, a oczywiście chcemy,
więc jak najbardziej musimy to zrobić już teraz. Więc ja sobie tutaj już to pozamykam. Ok, i mamy to ładnie, pięknie zamknięte. I teraz jak robimy drugie piętro? Znaczy w zasadzie pierwsze piętro. Na początek robimy sobie tak, że robimy 2 odstępu tutaj z tej strony, przeciągamy sobie dotąd, tu mamy 2, no i tu na środku dajemy 3. W taki sposób. Z tej strony znowu 2 odstępu, tutaj robimy sobie ciach i później tutaj na 3. Jeżeli to już mamy, to teraz przechodzimy sobie tutaj do przodu i od przodu robimy 2 odstępu, tu dostawiamy sobie 1. Tu natomiast to możemy podmienić na to, żeby nam to lepiej wyglądało, więc tu mamy jeszcze raz 2 i 1. Teraz robimy 1, 2, 1 i to już sobie przeciągamy tutaj idealnie do środeczka, tutaj w taki sposób i to sobie przeciągamy tutaj na 1 w ten sposób, ciach i tu sobie to łączymy już w taki oto sposób, żebyśmy mieli taki oto zarys. I teraz co dalej? Dalej podnosimy to sobie widzowie na 3 kratki, czyli tutaj mamy dokładnie w ten sam sposób, 3, tutaj ładnie, pięknie na 3, z tej strony również na 3. Robimy coś takiego, ok, to nam się wszystko ładnie, pięknie zgadza, tu również sobie to zabudowujemy, tu natomiast robimy sobie 2 odstępu, 2 i tutaj 1 odstępu, 1, żebyśmy mieli jeszcze tu okna do tyłu, tutaj, sorry, tutaj natomiast robimy zwykłą ścianę w taki oto sposób. No i teraz przechodzimy w zasadzie do zrobienia czegoś takiego tylko tutaj. Czyli ponownie, tutaj robimy 2 odstępu, ciach, przeciągamy sobie, tutaj mamy 2 odstępu, z drugiej strony to samo, czyli robimy 2 odstępu z jednej, 2 odstępu z drugiej, no i znowu robimy sobie tutaj 2 odstępu, raz, 2, 3, 4, no i tu będzie 2 odstępu, z tej strony 2 odstępu, raz, 2, 3, 4, no i tutaj mamy 2 odstępu i ten zarys naszych dachów mamy tak naprawdę już, mówiąc szczerze, całkowicie zrobiony, nie? Teraz, żeby to było wszystko kompletne, to musimy jeszcze tutaj z tej strony zrobić taką małą dobudówkę, czyli tutaj robimy 2 odstępu, 1, przeciągamy sobie tutaj dotąd i tu zatrzymujemy się 1 przed końcem, to podnosimy na 3, to podnosimy na 3, tu możemy sobie oczywiście to wyłożyć już deskami, bo tutaj nie będziemy nic innego mieli, tylko właśnie deski w taki oto sposób. Tu w sumie w zasadzie możemy na tą samą wysokość, czyli na 4 zrobić, tak? Tu robimy 2 odstępu od tego białego i tu wycinamy sobie na drzwi. I teraz dopiero możemy przejść do budowy dachu. Czyli tak o, tutaj robimy 2, tutaj robimy 2, no i po kolei lecimy sobie do góry, robiąc zarys w taki oto sposób. Dobra, i to robimy oczywiście sobie tak jak widzicie z łupków, żeby to nam dobrze wyglądało, elegancko. Mamy tutaj jeden daszek, super. Przechodzimy do tyłu. Z tyłu to samo, czyli mamy ciach, 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 no i z tej strony identycznie, czyli mamy ciach, 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 ciach i ciach, taki oto dach. U góry natomiast również już to zróbmy, czyli tutaj zaczynamy i lecimy ponownie do samej góry, ponieważ będziemy mieli później tutaj z tym problem, w momencie gdy już wszystko połączymy, żeby tutaj ładnie to wszystko sobie pospinać, więc zanim zaczniecie łączyć to wszystko, to zróbcie sobie zarys również tutaj właśnie na tym wyższym dachu, żeby to wszystko już mieć przygotowane, bo jeżeli później zaczniecie łączyć, to tutaj będzie trzeba trochę niżej zrobić, trochę wyżej i tak dalej, więc zacznie się kombinowanie i będziecie się wkurzać, a tak jak zrobicie już teraz, to nie będziecie mieli tego problemu później, bo wszystko już będziecie mieli ładnie, pięknie połączone. Ok, mamy tutaj coś takiego zrobione, no i w tym wypadku tutaj również musimy zrobić coś podobnego. Tylko teraz jak? Tylko teraz tak. Tutaj robimy ciach, ciach, ciach i z tej strony tak samo ciach, ciach, ciach. No i teraz możemy sobie spokojnie, powoli, pojedynczo przesuwać do góry, aż wszystko będziemy mieli ładnie połączone w taki oto sposób. I teraz, jak to mamy zrobione, no to możemy zacząć sobie łączyć, czyli tutaj sobie łączymy, tam gdzie możemy sobie dać deski, to od razu dajmy sobie deski, żeby to szybciej i przede wszystkim taniej nam szło w budowie, bo dzięki temu zaoszczędzimy masę czasu. To możemy już sobie ładnie, pięknie połączyć, to możemy sobie również ładnie, pięknie połączyć, tutaj tak samo sobie łączymy. Dach, no dach tutaj będzie wam, powiem szczerze, bardzo prosty, zresztą tak jak widzicie, ja tutaj nic nie urozmaicałem, celowo chciałem, żeby ten dach był taki łatwiejszy w budowie, żebyście się po prostu nie wpieniali, szczególnie, że no budowałem to na live'ie i wiem, że niektórzy budowali ze mną, więc nie chciałem, żebyście na live'ie mieli problemy też z budową. Tutaj jak widzicie, nam już będziemy mieli tutaj zamknięcie, więc w zasadzie dotąd tylko to domykamy.
Tutaj również będziemy mieli to troszkę niżej zrobione. I teraz tu ewentualnie możecie sobie rozwalić od spodu i tu połączyć, żeby tego nie było widać, bo to no jest tam w jakiś sposób problematyczne, a tutaj sobie to przykryjemy w taki fajny sposób i nie będzie z tym żadnego problemu. Tu możemy sobie to dalej przeciągnąć w taki sposób. Tutaj oczywiście przeciągamy sobie dalej w taki sposób. Tu oczywiście przeciągamy sobie łupkami, żeby to była obramówka naszego dachu. Tutaj lecimy sobie ciach w ten sposób, tutaj w ten sposób, żeby to nam się wszystko ładnie, pięknie zgadzało. Elegancko. No tutaj wiadomo, że będziemy sobie przeciągać również w ten sam sposób, więc tutaj musimy zrobić to troszeczkę inaczej i tutaj od wewnątrz już sobie dobudować w taki sposób. Tam niestety, no niestety Minecraft jest jaki jest. Ja normalnie bym to połączył, ale no niestety Mojang jeszcze nie wymyślił coś takiego jak możliwość łączenia takich bloków. Jakby nie wiem dlaczego, ale no jeszcze tego chłopaki nie opracowali widocznie, no mają jakieś problemy, żeby zrobić, a to by tyle wariacji bloków dało. O Jezu, kochana. Jakie to by było piękne. No ale z jakiegoś powodu tego nie robią, nie? Mam nadzieję, że z innego niż, że im się nie chce kombinować. Dobra, tutaj sobie łączymy dalej i tutaj ponownie sobie już możemy to połączyć w taki sposób. Tutaj będziemy mieli doniczkę, więc tu możemy sobie zrobić powiedzmy na 2, tutaj będziemy mieli doniczkę, a dobra, zostawmy na 4. Tu będzie doniczka na 4 i będziemy mieć to fajnie zrobione. Ewentualnie jeszcze możemy sobie tutaj dostawić coś takiego, żeby nam się to fajnie już komponowało i mamy to gitara zrobione. Tu sobie przeciągamy w taki sposób, tu oczywiście wiadomo musimy zrobić podmiankę, czyli tutaj robimy ciach w taki sposób, no i resztę sobie możemy ładnie, pięknie tutaj już podomykać dokładnie tak jak to projektowaliśmy, bo tu już nie mamy żadnych niepożądanych elementów do stworzenia. Wszystko będzie nam się ładnie, pięknie łączyło i już będziemy mieli tak naprawdę sam budynek względnie skończony, tylko jeszcze zostanie nam masa dekoracji do zrobienia, ale to już myślę następnym razem, w sensie następnym, za sekundę po prostu skończmy po kolei pierw dach, a później resztę, żeby to już mieć z głowy, no bo ten dach jednak jest troszeczkę obszerny, więc jak sobie go szybko skończymy, to już będziemy mieć tą największą i najbardziej męczącą część z bani, czyli właśnie w tym momencie. Jeżeli chodzi o wewnątrz, tutaj w przypadku dachu może wyłączę shadery, żebyście widzieli. Łączymy sobie tutaj też w tych miejscach, nie? Tutaj ja chcę, żeby ten dach wyglądał dobrze od wewnątrz, więc sobie to łączymy na upartego i ja tego nie robiłem. Ale na upartego możecie sobie tu nawet rozwalić i tu będziecie mieli jeszcze jakieś tam, no wiadomo, tutaj sobie nie połazicie za bardzo, chociaż w sumie i w okoniu, jakbyście chcieli coś tu skitrać, to jakieś takie tajne pomieszczenie możecie sobie tutaj zrobić, widzowie, nie? Natomiast tutaj okno, tu od razu okno zapamięci, tu robimy ciach, 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 otwieramy sobie, żeby było wyjście na taras, tutaj sobie zamykamy, no i tu zrobimy sobie 1, tu zrobimy sobie 2, mamy to zrobione, wchodzimy tutaj, tu możemy oczywiście zrobić jeszcze ciach, jeżeli nam na tym zależy, no tu już kolejnej nie dostawicie z wiadomych przyczyn. Czy coś jeszcze? Tak, tutaj byśmy musieli zrobić sobie schodki, ciach i wstawić sobie drzwi na zewnątrz, drodzy widzowie, żeby to nam wszystko elegancko wyglądało i może zanim zaczniemy dekorować, to przejdźmy jeszcze tutaj, żeby skończyć tył. Co robimy dalej? Dalej robimy sobie basen, czyli tutaj robimy sobie coś takiego, tu przeciągamy sobie dotąd, zrobimy ciach, ciach, tu będziemy mieli nasz basen, tu możemy sobie już resztę wyłożyć niczym innym, jak oczywiście naszymi deskami. Teraz tak jak ja to zrobiłem? Ja zrobiłem sobie coś takiego, że ze stołna na początek zrobiłem sobie taką, widzowie, wiecie co, obramówkę tutaj w taki sposób, żeby mi się to wszystko ładnie, pięknie komponowało i żeby mieć już to w zasadzie zrobione. Tu oczywiście sobie podostawiałem mniej więcej na środkach coś takiego. Oczywiście dodałem do tego sobie nic innego jak furtki, bo one się najlepiej prezentują w tym połączeniu. Tu dostawiamy sobie półpłytki, żeby to też dobrze wyglądało. No i tu wiadomo, również robimy dokładnie to samo, czyli dostawiamy sobie furtałki. OK, tu oczywiście dostawiamy ciach, 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 żeby to dobrze wyglądało. No i teraz trzeba to trochę poteksturować, nie? Ja to teksturowałem na kilka sposobów, czyli miałem oczywiście andezyt,
czyli gdzieś tutaj sobie całkowicie ten andezyt wpakowałem, żeby to wyglądało w miarę sensownie, na przykład to gdzieś tutaj, dalej mamy andezytowe schodki, bo to jest wypolerowany andezyt, przepraszam, jest tutaj andezytowe schodki, jeszcze sobie gdzieś poddawałem, to mega fajnie przechodzi, jak sobie tak na to popatrzycie. Ten andezyt najlepiej dawać właśnie pod tymi murkami z tego względu, że tutaj jak dostawimy sobie jeszcze powiedzmy gdzieś tutaj takiego zwykłego kobla, to naprawdę zaczyna fajnie wyglądać, fajnie to zaczyna być poteksturowane i mi się to osobiście podoba, nie? Teraz tu tak naprawdę pozostaje nam to rozwalić, ok, tu sobie podmieniamy ładnie, pięknie na beton. Ja już tutaj powiem wam szczerze, że nawet nie robiłem żadnego jak to się mówi, oświetlenia, jeżeli chodzi o taki mały basenik, tylko po prostu sobie normalnie dałem jeszcze do tego wodę i miałem to już wszystko ładnie, pięknie zrobione. Tu będzie to wyglądało naprawdę git. I to mamy w zasadzie, bym powiedział, że zrobione i możemy powoli przejść, tak mi się wydaje, do dekoracji, jakie nam tutaj zostało do zrobienia, nie? Dobrze, i teraz jak? Zacznijmy może od oświetlenia, co? Bo tu będzie chyba prościej. Tu sobie dodajemy coś takiego i teraz z tej strony ja zrobiłem coś takiego, a nawet nie coś takiego, tylko teraz już tutaj sobie wyszedłem typowo w ten sposób, żeby to sobie robić, dobra, może będzie tak prościej po prostu. Ciach, tutaj ciach, żeby mieć tutaj troszeczkę więcej miejsca. O, widzicie, pyk i tu mamy naprawdę fajnie zrobiony taras. Tu możemy jeszcze sobie zrobić coś takiego, taki daszek. Tu wiecie co, ja zrobiłem sobie taki kosz do koszykówki, tylko ja go zrobiłem w taki sposób, że tutaj zrobiłem coś takiego i tutaj dałem ciach. W ten sposób, że to jest taki kosz do koszykówki zrobiony. Moim zdaniem wygląda to spoko. Jeżeli komuś się nie podoba i macie inny pomysł, to oczywiście zróbcie to inaczej. Ja zrobiłem w ten sposób i moim zdaniem wygląda to C. Dobra, tutaj jeżeli chodzi o boki, to dajemy sobie jeszcze coś takiego, dostawiamy ciach, tu oczywiście dostawiamy raz, dwa, dobra, tu możemy sobie wszędzie klapy podostawiać, żeby już to wyglądało zacnie, pyk. Tutaj również, zamykam. Dobra, tutaj z tej strony, z tego co pamiętam, już nic nie robiłem w taki sposób, natomiast tutaj dodaję sobie zawczasu coś takiego i czy ja będę jeszcze potrzebował tych klap? Wydaje mi się, że nie. Tutaj robię sobie od razu doniczkę. Niemniej oświetlenie w tym miejscu, oczywiście, że tak, nawet tutaj może gdzieś dodał jakieś oświetlenie, tu w tym miejscu, Patryk, coś byś oświetlił, czy nie bardzo? No, może być. Od biedy ujdzie. Tutaj oczywiście w tych miejscach również dodaję sobie oświetlonko. Tutaj nawet wiecie co, ja sobie chyba w tym miejscu podwiesiłem oświetlenie, jeżeli się nie mylę. No i tu możemy również sobie gdzieś to ładnie, pięknie oświetlić, żeby to dobrze wyglądało. No i moim zdaniem wygląda to względnie już ok. Czas przyszedł na liście, ale zanim na liście, to jeszcze tutaj to bym, wiecie co, od razu podmienił na to, żeby później wam to w wymiarach nie wyszło. Znaczy w wymiarach, w materiałach, żeby wam czerwony beton raptem się nie pojawił. Więc od razu to sobie podmienię w taki sposób i możemy przejść teraz do tego, gdzie kładziemy liście. Widzowie, jak o liście chodzi? No to lecimy od tej strony. Tu lecimy ciach, tu przeciągamy dotąd, tu jeden, tu i coś takiego. Jeżeli chodzi tutaj o kwiatki, moje nowe ulubione i tutaj busze oczywiście, żeby to wyglądało, a ja zapomniałem tutaj orchidee, widzu, stare ulubione orchidee, teraz ten torch flower jest chyba moim ulubionym. Dobra, zobaczymy, nie? Tutaj stawiamy ciach, odtąd robimy sobie raz, dwa odstępu, 3, 4, 5, 6, 7 bym zrobił. Z tej strony natomiast robię tak, że zrobię sobie w ten sposób, żeby sobie tutaj ładnie poprzeciągać, ciach, elegancko. Tutaj stąd z kolei bym zrobił może raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7 albo 6 nawet, chyba 6 będzie lepiej, a nawet bym powiedział zróbmy 5. I tutaj teraz jak mamy to robimy te brakujące 3, czyli mamy tutaj raz, 2, 3 i tak, no i teraz jest git. Teraz tu możemy jeszcze dostawić sobie przyciski, na przykład w taki sposób, jeżeli chcecie. I co dalej? Dalej, widzu, robimy tak, że tutaj robimy ze stone'a, czyli dajemy set stone
elegancko, mamy coś takiego, no i to wiadomo, trzeba by jakoś względnie poteksturować, więc ja sobie to zrobiłem w taki sposób. Tutaj oczywiście jakiś andezycik, bo dlaczego nie? Ładnie, pięknie będzie nam się komponował. Jeszcze tu jakieś w ten sposób zrobimy sobie dekorację i teraz odtąd tak naprawdę się zastanawiam, czy odtąd to będzie raz, dwa, trzy, tak, 4, powiedzmy 5, elegancko, czyli robimy sobie raz, 2, 3, 4, 5, natomiast tutaj robimy sobie raz, 2, no i 3, w taki oto sposób możemy sobie zrobić, bo dlaczego by nie, i to wykładamy sobie stonem, żeby dobrze wyglądało, ok, chociaż w sumie wiecie co, może tu zrobimy inaczej, teraz tak popatrzyłem, że może zrobić to w ten sposób, bo będzie ładnie, pięknie odstęp. No tak będzie lepiej, to zróbmy w ten sposób. Trochę się będzie różniło od oryginalnego, który robiłem na live. Dobra, ale to nic. Moim zdaniem będzie to wyglądało lepiej nawet. Dobra, i tu oczywiście też sobie możemy to poteksturować fajnie, bo dlaczego by nie? No i teraz wiadomo, nie wszędzie, ale na przykład tu możemy zamiast tego wrzucić to, tutaj możemy wrzucić to, tu możemy wrzucić to, żeby tak wiecie, fajnie, ładnie, pięknie wyglądało, ale to nie wszystko, ponieważ bym wziął sobie jeszcze busze i te busze, wiecie co bym zrobił tak, że to bym zrobił 3, może tutaj 2 jakieś, coś takiego bym zrobił, żeby to tak troszeczkę, wiecie, urozmaicić tutaj ten front domu, nie? Co jeszcze? Co jeszcze? Ja bym tu sobie drzewko customowe zrobił, czyli tutaj na środku robimy raz, 2 odstępu i tu robimy raz, 2, 3, 4, 5, 6, coś takiego. No i teraz co? Ja bym to zrobił tak, żebym zrobił raz, tutaj 2, 2, 2, 2, tutaj możemy sobie pojedynczo poustawiać jeszcze coś takiego, żeby takie, wiecie, customowe drzewko, a tutaj u spodu możemy sobie zrobić albo coś takiego, taki no powiedzmy, no nawet spoko to wygląda moim zdaniem. I teraz bym potrzebował jeszcze tego kwiatka i możemy sobie zrobić taką podstawę, że tutaj walniemy sobie coś takiego i jeszcze tutaj damy sobie buszę, cyk, w ten sposób i z tyłu wiecie co możemy zrobić dokładnie identyczne, bym powiedział. Czyli weźmiemy sobie to i wiecie gdzie to zrobimy? Na środku tutaj. Tutaj zrobimy 2 odstępu, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Pyk, tutaj na 2, 2, 2, 2. Teraz bomba, 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 bomba i bomba. I tutaj jeszcze zrobimy sobie w taki sposób elegancko. Do tego dodamy sobie kwiatuszki. Torch flowerowe, tutaj jeszcze ciach, 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 ciach. To możecie trochę zniszczyć nawet, żeby to nie wyglądało tak idealnie. A wiecie co, to jeszcze bym podmienił, bo tu mi tak jest to niespójnie. Że wiecie, tu przeciągamy, a tutaj nie przeciągamy, więc tu bym to jeszcze przeciągnął. I z tej strony również bym to przeciągnął w taki sposób, żeby to wyglądało git. Czy coś jeszcze? Oczywiście, że tak, bo zapomniałem podmienić tego. Tutaj podłogi. Dobra widzowie, podłoga podmieniona, tu trochę ciemno jest jak w Edopie, to bym jeszcze zrobił tak, że tu jakieś oświetlonko, tu oświetlonko, tu oświetlonko, tu może jakieś oświetlonko, tu do góry sobie wchodzimy, robimy oświetlonko, bym powiedział, wiecie co, tu na środku właśnie jakoś, ciach, ciach, takie 2 oświetlonka, oczywiście wchodzimy również do naszego garażu, no i tu wiadomo już jak poustawiacie skrzynki, tak sobie poświetlacie, ale mniej więcej jak na środku oświetlicie, to będziecie mieli jasno. No i co? Wydaje mi się, jak tak na szybkości patrzę, że to już jest chyba cała chata, nawet bym powiedział, że skończona. No jak tak patrzę, to całą chatę widzu mamy ładnie, pięknie zrobioną. Dlatego jeżeli wam się podoba coś takiego wnętrze, o wnętrzu wam powiem za jakiś czas. Mam je gotowe i na pewno wam pokażę, ale gdzie? To z czasem się dowiecie. Na pewno będziecie mogli zrobić do tego wnętrze, tylko jeszcze nie teraz, ale mam je zrobione, więc spokojnie. Z mojej strony widzowie to wszystko, kłaniam się nisko, dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście podbijcie ten materiał, zasubskrybujcie mnie, jeżeli lubicie ze mną spędzać czas, to możecie zostawić mi suba. Jak zawsze, komentarz, łapka w górę jest liczona jak subskrypcja, więc będzie mi to bardzo pomocne, jeżeli coś takiego zostawicie po sobie tutaj w tym filmiku. Z mojej strony to wszystko. Dzięki bardzo za oglądanie i jak zawsze do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kiedy? Nie mam zielonego pojęcia. Siemano Rapeus i ja. Cześć.